Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj na obiad będę robić tak zwane kluski szare. A dlaczego tak zwane? Bo to będą kluski po mojemu. Nie muszą być wcale szare, nie muszą być wcale brzydkie. Ja uważam, że można mogą te kluski tak zwane szare, ale na talerzu też mogą ładnie wyglądać, tylko trzeba troszkę zmienić przepis. I już Wam mówię, co będę potrzebować. Na samym początku tu jest taka łyżka dobrego smalcu, który ja sobie sama zrobiłam. Łyżka stołowa. 20 deko boczku. Może być to boczek surowy, wędzony, a może być też parzony, wędzony. I do tego dwie takie dość duże cebule. To będziemy smażyć na patelni. A do farszu będziemy potrzebować, tutaj mam kilogram ziemniaków, ale po obraniu będzie około 70 deko, jedno jajko, takie średnie, dwie malutkie cebule, albo jedna taka duża, o, łyżka taka stołowa mąki ziemniaczanej, troszkę kurkumy, nie bójmy się, ona da piękny kolor naszym kluskom szarym, a nie zmieni smaku. Cebula znów zrobi to, że one nie zrobią się szare. I do tego będziemy też potrzebować mąki, około szklanki półtorej. Wszystko zależy, ile nam ziemniaki wezmą tej mąki, ale pokażę oczywiście wszystko, jaka ma być konsystencja i jak będziemy to robić. Zaczynam od tego, że obieram naszą cebulę i będziemy smażyć pierw nasz boczek. Gaz pod patelnią zapaliłam i teraz pokroimy w kosteczkę taką drobną cebulę. Wrzucamy boczek na rozgrzany tłuszcz i podsmażamy. Gdy boczek będzie nam się podsmażał, my obierzemy za ten czas ziemniaki. Boczek nam już się tak ładnie podpiekł, prawie już. I teraz wrzucamy naszą cebulkę. I czekamy, aż cebulka się zeszkli. Także na malutkim ogniu od czasu do czasu mieszamy. O. I będziemy podawać z tym nasze tak zwane kluski szare. O. Także na malutkim ogniu ja zaraz sobie odstawię na mniejszy ogień, żeby tylko nam się zeszkliła cebulka. Ziemniaki obrane, dwie malutkie cebulki obrane i teraz tak ścieramy na tych oczkach, na tych takich drobnych. Ja nie będę ścierać, mam maszynę, więc ona mi raz, dwa zetrze nasze ziemniaki i będziemy też do tej maszyny wrzucę, też będziemy, a jeżeli nie macie, to musicie zetrzeć te dwie małe cebulki. Ona sprawi to, że ziemniaki nie zrobią się szare, po prostu się nie utlenią i będą ładne, żółciutkie. Dodamy później troszkę kurkumy, będą ładne, żółciutkie. Przecież na talerzu też może być ładnie, prawda? O, także to zostawiam. Idę po maszynę. No, maszynę mam. Na tej starej maszynie, która ma chyba ze 20 lat. Zetrę szybko ziemniaki. Cebulka. I już. Od razu może pokażę, bo będą zapytania, co to za maszyna.
Proszę Państwa, to jest taka maszyna, nie jest to sponsorowane. Jest to mój stary robot, nazywa się Bosch. Coś takiego. O, ma ze 20 lat i sprawuje się do tej pory. Nie zamierzam go wyrzucić, choć jest stary, ponieważ jest do tej pory niezawodny. Ma różne przystawki. Nie jest to sponsorowane. No, po kilku minutach patrzcie, ile wody mi odleciało od tych ziemniaczków. Ale wody jeszcze też nie wylewam, bo może się zawsze przydać. Tak. Taką ma konsystencję. O, dajemy jajko. O. Ja tutaj daję sól i pieprz. Tylko te przyprawy, żadnych innych. Sól, pieprz. O, tak. I dodam troszkę, tak jak mówiłam, kurkumy. To tylko dla koloru, troszeczkę. O, wystarczy. Mąkę ziemniaczaną, łyżkę. Tak. Wymieszajmy. Tą wodę delikatnie zlewamy, bo może nam się jeszcze przydać. Gdybyśmy dali za dużo mąki, to wtedy dodamy troszkę tej wody z ziemniaków. Ta mąka, która tu została, chociaż jej jest, widzę, bardzo mało, trafia do naszych ziemniaczków. To jest skrowia ziemniaczana. I będziemy dodawać mąki. Tu jest 250 ml. Po troszeczkę. 250 ml musimy dać mąki, żeby nam się nasze kluski nie rozwalały. Bo jak damy też za mało, to one się rozwalą. Zapalam gaz. Ja będę kluski szare gotować na takiej dużej patelni. Ona jest płytka, bo tam jest tylko tyle wody i tyle wystarczy. Będą kluski nam z małej łyżeczki. Wodę delikatnie posolę. O, i doprowadzę do zagotowania się. A tu dalej mieszamy. Szklankę mąki już dałam. I myślę, że więcej już nie dodam. Pokazuję, jaka jest konsystencja. I ona spada, o widzicie? Tak, może wam tak pokażę. O. I
taka ma być. Także ja dałam tylko szklankę, już tej wody nie będę dodawać. Szklankę mąki to jest pszenna, może być tortowa. Tak. I czekam, aż nam się woda zagotuje. Woda się już mi gotuje. Wkładam łyżkę, nagrzewam i takie nieduże, o, i znów wkładam. Kluski lubią się przykleić do dna, więc zaraz będziemy je troszkę delikatnie przemieszamy. Gdybyście zobaczyli, że kluski wam się rozwalają, musicie wtedy, bo to wszystko zależy od ziemniaków, tak jak mówiłam na samym początku, od szklanki do 1,5 szklanki mąki. Po prostu dodajecie ze 3 łyżki mąki i mieszacie. I sprawdzacie sobie, jeżeli dalej się rozwalają, znów dodajcie trochę mąki. Każde ziemniaki teraz jest tak dużo różnych po prostu odmian, że i od wypłynięcia klusek, tak mniej więcej takie jak moje, jak na pół łyżki takiej niedużej stołowej, to tak 3-4 minuty. O, podważam, bo już się troszkę przykleiły, ale one zaraz zaczną pływać. O, delikatnie. I następne wrzucam. Czekam teraz, a wszystkie kluski wypłyną. Tak jak mówiłam, delikatnie mieszając i one mają się delikatnie gotować. Uważam, że w takiej patelni płaskiej jest po prostu najwięcej, bo najwięcej klusek wam wejdzie i one muszą wypłynąć tylko kawałek, więc się tak nie rozwalają. O. No i dobra, teraz czekam. Wyłowię łyżkę cyzakową, jeszcze jedną porcję nałożę i obiad będzie gotowy. Po 4-5 minutach ja nasze kluski będę odcedzać. Patrzcie, jakie szare kluski, ale patrzcie, jakie ładne, żółciutkie. O. Tak. Następną porcję już zrobię poza kamerą. O. Tak. I zaraz wam pokażę, jak będę podawać. Tamtą porcję zrobię tak samo jak to. O. Fajne, próbowałam, bo zanim wyciągam, to po prostu spróbowałam, czy kluski są już ugotowane. Lepiej sprawdzić. I teraz tak, będę podawać je na talerzyku. Już pokazuję. Talerzyk. Na talerzyku jest liść lipy, młodej lipy. Liście młodej lipy są jadalne. I obiad niedrogi. Nie musi być brzydki na talerzu. Wcale nie muszą być to szare kluski, bo mogą wyglądać tak. Do tego tak, nasza okrasa i proszę bardzo, piękny obiad za nieduże pieniądze, wcale nie musi być brzydki na talerzu.
Moje kluski nie są szare, są ładne, żółciutkie, ale w smaku jak szare kluski. Także jak się Wam przepis podobał? A, liść można zjeść, oczywiście. Jak się Wam przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia, pa pa!